Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Jacek Wojciechowicz, jestem prezesem High Energy SA i wspólnie na spotkaniu jest ze mną pan profesor Edward Rój, z którym wspólnie zaprezentujemy Państwu innowację oferowaną przez spółkę Hydrogenium w zakresie wodoryzacji gospodarki. Technologia ta jest jedyną unikalną technologią globalną, która zbliży się do bariery 1 euro za każdy kilogram wytwarzanego wodoru. Jest to niepowtarzalna technologia i mamy nadzieję, że będzie ona przełomową, jeśli chodzi o rynek globalny. W naszej prezentacji powiemy kilka słów o spółce, o zespole zarządzającym, zespole naukowym, o obszarze działalności, o rynku, na którym działamy, rynku globalnym, o perspektywach tego rynku, o produktach. Tą część pan profesor przybliży Państwu, na czym polega proces technologiczny, który opracowała nasza spółka, jak dochodzi do powstania wodoru i innych produktów. A ja w końcowej części pokażę Państwu zysk energetyczny, zysk ekonomiczny całego przedsięwzięcia. Szczegółowo omówię, jak na tym biznesie można zarobić. Kim jesteśmy? Spółka Hydrogenium weszła w tym roku w skład grupy kapitałowej High Energy. Dawniej zwana grupa nazywała się Inogene SA, gdyż inwestowała w spółki portfelowe związane z sektorem life science, zajmujące się genetyką, genomiką i bioinformatyką. W tym roku akcjonariusze podjęli decyzję o rozszerzeniu profilu działalności i wejściu w segment zielonej energii. Została skierowana emisja skierowana do właściciela spółki Hydrogenium, pana Macieja Ganczarskiego, który stał się głównym akcjonariuszem spółki giełdowej. Spółka Hydrogenium jest typową spółką technologiczną. Posiada własną technologię, unikalną technologię w skali globalnej. Technologię, która jest przedmiotem zgłoszenia patentowego, więc mamy ochronę własności intelektualnej. Technologia ta pozwala na wytworzenie bardzo ekonomicznym procesie, wytworzenie zielonego wodoru i zielonego metanolu, czy też zielonego dwutlenku węgla, ale o technologii powiemy nieco później. Natomiast jest to technologia bardzo konkurencyjna do obecnie oferowanych konkurencyjnych technologii. Jeśli chodzi o zespół zarządzający, to w grupie kapitałowej udało nam się zebrać menadżerów z wielodziesięcioletnim doświadczeniem w zakresie zakładania spółek technologicznych, zarządzania nimi, również na poziomie prezesów zarządów czy prezesów przewodniczących rad nadzorczych spółek giełdowych, notowanych również na głównym parkiecie GPW. Jeśli chodzi o zespół naukowy, który opracował i dostosował tą technologię do zgazowania biomasy, to kilka kluczowych postaci. Pan profesor Stanisław Petrow z Ukraińskiej Akademii Nauk, Instytut Gazu w Kijowie, ekspert o zasięgu globalnym, jeśli chodzi o technologię plazmy. Pan profesor Konstantin Piątkach, ekspert z zakresu modelowania procesów chemicznych. Pan profesor obecny tutaj Edward Rój, ekspert w zakresie inżynierii chemicznej, czy pan profesor Ostap Łożyński, ekspert w zakresie materiałów kompozytowych. Zwracam uwagę, że wszyscy profesorowie oprócz ogromnego dorobku naukowego posiadają również szereg zgłoszeń patentowych, więc ich praca jest ukierunkowana również na wdrożenia i komercjalizację. Obszar działalności spółki to przede wszystkim instalacje ukierunkowane na wytwarzanie wodoru, metanolu i e-paliw. Badania naukowe i wdrożeniowe związane z plazmą, produkcja zielonego dwutlenku węgla czy wytwarzanie linii produkcyjnych skalowalnych w zakresie małej chemii. Do potencjalnych klientów należy szeroko rozumiany przemysł. W zasadzie
Zgodnie na podstawie dyrektywy unijnej RED III cały przemysł do roku 2030 będzie musiał wykorzystywać 42% zielonego wodoru w swoich procesach technologicznych, więc to tworzy olbrzymi popyt ze strony przemysłu spożywczego, chemicznego, petrochemicznego, motoryzacyjnego, transportowego, nawozowego czy utylizacji odpadów. To w zasadzie było podstawą do wejścia w ten segment rynku. Jeśli chodzi o wielkość rynku wodoru, to szacuje się, że do roku 2030 wielkość tego rynku osiągnie wartość 410 miliardów dolarów. Jeśli chodzi o rynek metanolu, to w tym roku osiągnie ona wartość ponad 50 miliardów dolarów. A zwracam uwagę również na ogromną dynamikę rozwoju i wzrostu tego rynku, która będzie w następnych 10 latach będzie wynosiła co najmniej 50% w skali roku. Co oznacza, że rynek ten ulegnie podwojeniu w każdym dwuleciu. W tej części opowiemy Państwu o procesach technologicznych i oddaję głos panu profesorowi Royowi. A więc działanie naszego rozwiązania. Jest to technologia plazmatycznego zgazowania biomasy, polegająca na właśnie generowaniu ciepła poprzez drgający układ elektroniczny. Etapy są takie: wstępne zgazowanie surowca z udziałem tlenu i wody, następnie wpływ plazmy na biomasę w komorze reakcyjnej. Dalej, jako efekt to jest czysty gaz syntezowy, no i kierowanie do dalszych etapów oczyszczania i ewentualnie separacji. Na zdjęciu natomiast widać plazmotron i cewkę indukcyjną, która generuje plazmę. Po prawej stronie schemat plazmotronu, poniżej elementy instalacji i w tle działająca instalacja badawcza. Na tym slajdzie Państwo widzą schemat działania reaktora z plazmotronem, więc biomasa podawana jest w sposób ciągły do reaktora. Tam następuje zgazowanie. Po obniżeniu temperatury po wymiennikach ciepła gaz jest kierowany do dalszego przerobu, może być. Na zdjęciach poniższych widać fragment plazmotronu z reaktorem. Poniżej po prawej stronie pracujący plazmotron. Na kolejnym slajdzie jest przykład wykorzystania gazu syntezowego wyprodukowanego w plazmotronie do produkcji metanolu. A więc gaz ten jest po wstępnym oczyszczeniu i usunięciu wody sprężany i dalej poddawany kolejnym obróbkom, żeby można było w reaktorze do syntezy metanolu przeprowadzić proces do końca. Pozostałości poreakcyjne gazów są kierowane do układu generacyjnego energii elektrycznej. Na tym slajdzie Państwo widzą schematy instalacji, które będą budowane w laboratorium w Kąskowoli. Natomiast po lewej stronie u góry jest to fragment laboratorium, którego używaliśmy do opracowania naszej technologii. Na tym slajdzie Państwo widzą projekt i wizualizację hali, która będzie przeznaczona jako zarówno laboratorium, jak i część produkcyjna. Jeśli idzie o konkurencyjność, elektrolizery, które są akceptowane przez Unię Europejską również, to jest duży koszt, to jest niska efektywność energetyczna, to jest związane z kosztem demineralizowania wody, która musi być tutaj przygotowana odpowiednio wysokiej czystości, a także jest problem z użyciem
do elementów aparatury, pierwiastków z ziem rzadkich i z ich dostępnością. W związku z tym tutaj jest to wygenerowany duży koszt oraz przy okazji właśnie ta niska efektywność tego procesu. Głównymi producentami na rynku są firmy Nel Hydrogen, ITM Power oraz Siemens and Hydrogenics. Natomiast części dotyczące standardowego zgazowania, czyli z użyciem naszego, powiedzmy, plazmotronu, które były budowane w latach 80., były oparte o łuk elektryczny i tam, ponieważ to było z użyciem zwykle powietrza, dlatego też były emisje dodatkowe NOx do atmosfery. Głównymi producentami tego rozwiązania to są firma Westinghouse Plus Corporation oraz Pyrogenesis oraz Plagacy. Porównując technikę plazmową versus elektroliza, możemy tutaj podsumować to w taki sposób. Koszt 1 kg wodoru z elektrolizera alkalicznego to jest około prawie 48 kWh, a po oczyszczeniu i sprężeniu to nawet 53. Koszt wodoru według technologii hydrogenium to jest około 4 kWh, a po przygotowaniu i po sprężeniu to jest 11. A więc jest to mnożnik około od 10 do 5 razy. Jeśli idzie o emisję liczoną według cyklu życia, to w przypadku elektrolizerów ten ślad jest zawsze, ta emisja zawsze jest dodatnia. W przypadku technologii hydrogenium może być ujemna również, co oznacza wychwytywanie bezpowrotne węgla. Spółka obecnie znajduje się w kluczowym momencie swojego rozwoju. Po pierwsze, zadbała o ochronę własności intelektualnej w postaci własnego zgłoszenia patentowego, który w kolejnym roku rozszerzymy na wytypowane kraje docelowe. W tej chwili nasza informacja obiegła cały świat i cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony zagranicznych partnerów. Rozpoczęliśmy szereg rozmów międzynarodowych z partnerami, którzy są zainteresowani zgazowaniem lokalnie wytwarzanej biomasy. W przypadku Kanady mówimy o odpadach drzewnych, w przypadku Malezji rozmawiamy o przetwarzaniu odpadów pochodzących z produkcji oleju palmowego. Z innymi krajami czy partnerami z innych krajów rozmawiamy o przetwarzaniu odpadów pochodzenia rolniczego. W przyszłym roku powołamy własny ośrodek badawczo-rozwojowy, w którym zlokalizowany będzie reaktor pilotażowy, na którym będziemy opracowywać również nowe technologie oparte o plazmę. Nasz model biznesowy polega na produkcji i sprzedaży paliw zielonego wodoru, metanolu czy dwutlenku węgla, opracowaniu własnych technologii i ochrona ich poprzez zgłoszenie patentowe, licencjonowaniu własnych technologii, sprzedaż urządzeń, ale w formule HaaS, czyli Hardware as a Service, polegającej na udostępnieniu instalacji w zamian za abonament czy model subskrypcyjny. Cele strategiczne Hydrogenium to przede wszystkim opracowanie własnych nowych technologii w tworzonym ośrodku badawczo-rozwojowym na terenie kraju, uruchomienie produkcji reaktorów w Polsce. Jest to kluczowy kamień milowy, gdy chcemy się uniezależnić od naszych partnerów z Ukrainy i budować reaktory na terenie naszego kraju. Chcemy również sfinansować wspólnie z partnerami finansowymi pełnoskalową przemysłową linię do produkcji wodoru, o której za chwilę powiem. Wejść przynajmniej na jeden rynek zagraniczny. Rozpoczęliśmy już rozmowy z partnerem kanadyjskim o
ustanowieniu takiej pierwszej linii na terenie Kanady. Jeśli chodzi o opłacalność projektu, to prezentuje ją ten właśnie slajd, gdzie dokładnie przedstawiamy kalkulację opłacalności naszego modułu instalacyjnego. I cała instalacja ma charakter modułowy, możemy ją multiplikować. W górnej części tabeli pokazane są ilości poszczególnych komponentów biomasy, czy tlenu, czy wody zużywanej do produkcji wodoru. Poniżej pokazany jest koszt zakupu tych elementów. Koszty operacyjne działania naszej instalacji wynoszą 7,5 miliona euro rocznie. Natomiast uwzględniając koszt sprzedaży naszych produktów, czyli wodoru i dwutlenku węgla, to przychód roczny przewyższa 20 milionów euro rocznie, co oznacza, że sama sprzedaż zielonego dwutlenku węgla pokrywa nam koszty działalności operacyjnej naszej instalacji. I tu jest też odpowiedź, dlaczego jesteśmy w stanie powiedzieć, że będziemy mogli produkować wodór za 1 euro za kilogram, gdyż sama sprzedaż dwutlenku węgla pokrywa nam koszty działalności operacyjnej i w zasadzie produkcja zielonego wodoru pozwala nam znacznie obniżyć koszty wytwarzania tego gazu. Jeśli chodzi o opłacalność rynkową czy biznesową całego przedsięwzięcia, to capexowo koszt instalacji wynosi 17 milionów euro, natomiast uwzględniając dochody roczne z takiej instalacji, to zwrot z inwestycji wynosi około 1,5 roku, a później instalacja już generuje dochód co najmniej 13 milionów euro rocznie. Jeśli chodzi o taką inwestycję w skali czasu, to pokazane dokładne wyliczenia są na tym slajdzie. Cała instalacja może być zbudowana i uruchomiona w ciągu 1,5 roku. Cała inwestycja wymaga 17 milionów euro, natomiast wymaga ona tego strumienia finansowego rozłożonego na cały okres tej inwestycji. W tym miejscu chciałbym zaprosić Państwa do zadawania pytań w postaci komentarzy pod naszym wydarzeniem lub, jeśli mają one charakter bardziej poufny, zadawania ich w postaci maili. Obiecuję, że na każde pytanie, jeśli nie będzie wykraczało po ujawnienie know-how, nasz zespół odpowie. Panie profesorze, dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo również. Dziękuję bardzo. Dziękuję.